Hej, jestem Karol, witam Was w kolejnym filmiku na kanale Unbridled Buffalo i pewnie część z Was się teraz zastanawia, dlaczego nagrywając film o K-popie mam na sobie bluzę Slytherinu. A obrałam się do tego filmu tak, żeby Wam uświadomić, żeby Wam pokazać, że ktoś, kto na ogół ubiera się na różowo, maluje się na różowo, ma różowe włosy, w weekendy tak naprawdę może służyć czarnemu panu. A to sprowadza się z kolei do tego, że nawet Wasz idealny opa może podążyć złą ścieżką w życiu, czyli mówiąc krótko, pozory mylą i będę się też zastanawiać bardzo głośno nad tym, co w tym momencie dzieje się w K-popie. Pamiętacie może mój film o związkach idoli, w którym przytoczyłam Wam definicję słowa idol, która była notabene fragmentem mojej pracy magisterskiej, ale wtedy powiedziałam, że idol jest wyobrażeniem Boga, osobą idealną, podziwianą, dającą wzór i będącą także obiektem kultu właśnie ze względu na tę perfekcję, którą przedstawia, ale jeżeli interesujecie się koreańskim przemysłem rozrywkowym, chociażby muzyką koreańską, to na pewno obiły Wam się u uszy informacje z kilku ostatnich dni, a nawet nie kilku ostatnich dni, tylko ostatnich miesięcy, bo to zaczęło się dużo wcześniej i nawet jeżeli stanujecie tylko jedną grupę, to jestem pewna, że nie ma w ogóle takiej możliwości, żeby się na te newsy nie natknąć. Nie wiem jak Wasz internet, ale mój aż płonie od coraz to nowszych, świeższych i gorętszych informacji, ale dlaczego ja w ogóle nawiązałam do swojego poprzedniego filmu? Otóż dlatego, że w K-popie nagle coś się dzieje. Nagle się okazuje, że ten nasz opa wcale nie jest idealny, nie jest Bogiem, nie jest niewinny, a już na pewno nie jest wzorem do naśladowania, no bo zastanówmy się poważnie, czy chcemy, żeby naszym wzorem była osoba zamieszana w korupcję, w łapuskarstwo, w sutenerstwo i czy chcemy, żeby naszym idealnym opą była osoba, która uczestniczy w grupowym czacie na Kakao Talk i chwali się swoim kolegom, z iloma dziewczynami spała wczoraj i jeszcze dzieli się filmikami nagranymi w ukryciu podczas czynności seksualnych. Prawdopodobnie odpowiedź brzmi nie. Zauważyłyśmy sporo komentarzy i wiadomości prywatnych, w których prosiliście nas o to, żebyśmy wyjaśniły, co się stało lub po prostu wspomniały o tym, co się w tym momencie dzieje, a my jednomyślnie stwierdziłyśmy, że sprawa jest na tyle poważna i tak bardzo rzutuje na cały koreański przemysł rozrywkowy, że tego tematu nie da się po prostu pominąć. Na Facebooku pojawiła się ankieta odnośnie odbioru całej tej sprawy przez polskich fanów i ponad 1500 głosów świadczy o tym, że ludzie śledzą sprawę na bieżąco, jednak pojawiają się też takie osoby, które śledzą ją tylko w jakimś stopniu, ale są też tacy, którzy w ogóle nie wiedzą o co chodzi. Muszę od razu dodać, że sprawa nadal się toczy, a właściwie to wszystko, cały ten skandal na wagę całej Korei Południowej nadal trwa, więc prawdopodobnie jak wyłączę tę kamerę, to pojawią się nowe informacje, o których nie zdążyłam Wam powiedzieć, ale Wy możecie mi je napisać w komentarzach, żeby na bieżąco dopełniać ten film, więc czekam na Wasze informacje. I na przykład chwilę temu przeczytałam informację sprzed kilku godzin, że reporter Oh Hyuk-jin, czyli jedna z osób, które początkowo ujawniły sprawę klubu Burning Sun, zniknęła z social mediów. Zamienił swój Instagram na prywatny, ale też obiecał, że nie zostanie ani zamordowany, ani nikt nie upozoruje jego targnięcia się na życie i zapowiedział też, że niedługo na światło dzienne wypłynie coraz więcej strasznych informacji związanych z tą sprawą. Ale oprócz tej sprawy tajemniczego zniknięcia z social mediów pojawiło się też w internecie inne nazwisko innego reportera, który także pracował z Oh Hyuk-jinem nad sprawą Burning Sun, czyli No Seung-gila, który w 2018 roku był także jednym z głównych dziennikarzy zajmujących się sprawą Choi Sun-sil, skazanej na 20 lat więzienia głównie za korupcję. Jak się okazuje, dom No Seung-gila spłonął, a to brzmi jak poważne ostrzeżenie, że nie powinien zagłębiać się bardziej w sprawę Burning Sun. Ale wróćmy do samego początku, bo pewnie wiele z Was w ogóle nie wie o co chodzi, a cała sprawa zaczęła się pod koniec stycznia, w momencie kiedy wyciekło nagranie z monitoringu klubu Burning Sun należącego do Seungriego z Big Bang, gdzie było widać mężczyznę ciągnącego za sobą kobietę. Ona za to złapała się stołu DJ-a, próbując się bronić, ale ten w ogóle nie zwrócił na nią uwagi i od samego początku było powiedziane, że była ona ciągnięta w stronę pokoju VIP-ów. I tutaj też dodam, że mówiąc o VIP-ach nie mam na myśli oczywiście fandomu Big Bang, tylko prawdziwych gości VIP, czyli takich ważnych osobistości typu biznesmenów, inwestorów, CEO czy celebrytów. I to był ten moment, kiedy wszystko zaczęło wyciekać do internetu. Kim Sang-hyo był jedną z poszkodowanych osób. Opowiedział on swoją historię o tym, jak świętował urodziny przyjaciela w klubie Burning Sun, kiedy nagle za nim schowała się kobieta, którą próbował złapać i wyciągnąć jeden z mężczyzn, którzy się znajdowali w tym klubie. Jak się okazało, ten mężczyzna był menadżerem klubu. Pan Kim stanął w jej obronie, poprosił ochroniarza o pomoc, jednak w rezultacie sam został pobity przez pracowników. Menadżer, ochroniarz i inni przyjaciele tych mężczyzn wyciągnęli Kima na zewnątrz do miejsca, którego nie obejmowały kamery i tam został on dotkliwie pobity. Udało mu się jednak zadzwonić na policję, ale gdy ta przyjechała i zobaczyła, kogo on atakuje i kto jego atakuje, od razu stanęła po stronie klubu. I oczywiście pan Kim później opisał też sytuację
relacje, jak został pobity przez policjantów zarówno przed klubem, jak i na komisariacie i dosłownie otarł się o śmierć. Później zaczęło się toczyć postępowanie prawne w sprawie przekupstwa policji przez klub Burning Sun i dostarczanie klientom VIP odurzonych substancjami kobiet, które miały być następnie wykorzystywane seksualnie wbrew ich woli w pokojach dla VIP-ów. Seungri oczywiście przeprosił na swoim Instagramie za całe zajście, zapewnił, że nie było go tego dnia w klubie i nawet nie widział na oczy takich zdarzeń nigdy w Burning Sun, ale to jest bardzo ciekawe, bo Hyoyeon tego samego dnia wstawiła na swój Instagram zdjęcie z Seungrim zrobione właśnie w Burning Sun i jak się można domyślić, zdjęcie później zniknęło. W toku postępowania prawnego okazało się, że Burning Sun faktycznie przekupywało policję, klub został zamknięty, a do internetu wyciekły rozmowy z KakaoTalk, czyli koreańskiego komunikatora. Pewnie teraz się zastanawiacie, jak to jest możliwe, żeby takie rozmowy wyciekły i sama korzystam z KakaoTalk i wiem, że to jest niemożliwe, żeby odzyskać konwersację na innym urządzeniu i nawet jeżeli ktoś by się włamał, to tych rozmów po prostu by nie zobaczył. Ale jak się okazało, jeden z członków czatu grupowego oddał swój telefon do naprawy i właśnie w ten sposób te wszystkie rozmowy wyciekły, bo osoba, która naprawiała ten telefon, przeczytała je i udostępniła mediom. I to jest bardzo ciekawe, ponieważ czytanie czyichś rozmów i w dodatku udostępnianie, upublicznianie fragmentów jest całkowicie nielegalne i nikt o tym nie mówi, ale z drugiej strony, jeżeli ta osoba by tego nie zrobiła, to prawdopodobnie cała ta sprawa zakończyłaby się na śledztwie w sprawie łapówkarstwa i ewentualnych zaprzeczeniach Seungriego, jakoby sprowadzał panie dla bogatych inwestorów. A te grupowe czaty z KakaoTalk tak naprawdę wyjaśniły wszystko, bo sięgały do 2015 roku, do wiadomości, w których Seungri pisał, że trzeba załatwić panie dla inwestorów i dodał nawet, że muszą być to takie panie, które prześpią się z nimi bez robienia zbędnego zamieszania. I Yoon Sok, który także się znajdował na tym czacie, jest właścicielem firmy Yuri Holdings, czyli firmy, pod której imieniem Seungri mógł załatwiać swoje różne inwestycje, napisał, że jest w trakcie załatwiania takich pań i upewnił się, czy dwie wystarczą. Seungri oczywiście wszystkiemu zaprzeczył, powiedział, że screeny są fotomontażem i wszystko zostało zmyślone. Reporterka, która upubliczniła czat, przyznała, że niektóre fragmenty zostały wycięte przez nieodpowiednie słownictwo, przez co ludzie przestali wierzyć w autentyczność tego materiału. Ale dodała też, że gdyby miała sfabrykować to wszystko, gdyby miała to wszystko wymyślić, to tak naprawdę straciłaby wszystko, więc nie miała po co kłamać. Później zaczęło się robić jeszcze ciekawiej w momencie, kiedy pojawiły się plotki o tym, że YG niszczy dowody, ponieważ zauważono, że z wytwórni zaczęto wynosić ogromne ilości dokumentów, ale właściciel wytwórni Yang Hyun-sok opowiedział, że jest to całkowicie normalne i ten proces jest powtarzany co 3 miesiące, chociaż trzeba przyznać, że w bardzo interesującym i ciekawym i gorącym momencie postanowili zrobić porządki. Takich fragmentów rozmów na KakaoTalk było coraz więcej i ten skandal związany z sutenerstwem stał się na tyle ogromny, że zaczęły mówić o nim media na całym świecie, jednak to tak naprawdę było dopiero początkiem tego, co się dzieje teraz i ja mam ochotę czasami naprawdę, jak czytam te wiadomości, to mam ochotę wyrzucić laptopa za okno, telefon albo po prostu, nie wiem, stać, krzyczeć i wyrywać sobie włosy. Jak się okazało, Seungri nie był jedynym idolem, który brał udział w tym grupowym czacie, było dużo podejrzeń odnośnie tego, kto tam był i czasem były to podejrzenia dosłownie wyciągnięte z kosmosu albo zdjęcia idoli, którzy nie mają z nimi wspólnego, na przykład Wiz BTS, albo gdzieś nagle był Sehun z EXO, albo Dio, więc to było naprawdę dziwne, ale w tym momencie potwierdzoną osobą jest Jung Jun-young, czyli przyjaciel Seungriego. Jak się okazało, na tym czacie pojawiały się zdjęcia i filmy, które pokazywały dziewczyny, z którymi idole, mówiąc wprost, spali, ale także filmy, nagrania zarejestrowane bez wiedzy dziewczyn, które pokazywały czynności seksualne. Myślę, że najpopularniejszym screenem, który wstrząsnął całym internetem, był ten, w którym Jung Jun-young wysłał nagranie na KakaoTalk i został przyłapany na wysłaniu tego nagrania przez dziewczynę, z którą spał. I rozmawiał on wtedy z Junhyungiem z Highlight, co zostało później potwierdzone, a rozmowa pochodziła z 2015 roku. I okazało się także, że osobą, która oddała swój telefon do naprawy, był także JJY i to z jego telefonu pochodzą wszystkie te wycieki, ale mi osobiście coś tu śmierdzi, bo to, co tutaj wiemy, że on oddał ten telefon do naprawy, to wszystko gryzie się z tą wersją wydarzeń, którą poznajemy troszeczkę później. W 2016 roku w programie NBC Radio Star Zico wspomniał o tak zwanym złotym telefonie Junhyunga, na którym miał on masę komunikatorów i numerów telefonów do dziewczyn, z którymi kontaktował się w
potrzebie. Oczywiście netizeni wyciągnęli sprawę z przeszłości teraz i od razu też powiązali ze skandalem Junyounga z 2016 roku, podczas którego jego była dziewczyna oskarżyła go o nagrywanie ich w jednoznacznym momencie bez jej wiedzy. Oczywiście też dziewczyna wycofała wszelkie zarzuty, ale biorąc pod uwagę fakt, że on teraz sam przyznał się do tego, że wysyłał filmiki z ukrycia na czacie grupowym, niekoniecznie ze swoją dziewczyną, ale z innymi dziewczynami, to chyba nie muszę nic więcej dodawać. Ale chodzi mi o to, że media mówią, że wszystko wyciekło z telefonu Junyounga, że to on oddał ten telefon do naprawy i to z jego telefonu te wszystkie wycieki pochodzą. Ale z drugiej strony obecnie wiemy, że Junyoung oddał policji swój telefon, tylko że taki, który wymienił 2 tygodnie temu. Więc ja się pytam, co się stało z tym telefonem, z którego pochodzą czaty od 2015 roku. Jung Joon-young przyznał się do popełnionych czynów, odszedł z przemysłu rozrywkowego i przeprosił. Podobnie stało się z Junyoungiem. Co prawda wytwórnia na początku zaprzeczyła, ale on opublikował na swoim Instagramie post, w którym przyznał, że źle zrozumiał oskarżenia i przyznał się także do popełnionych czynów, w sensie do nieodpowiednich, nieprzyzwoitych rozmów prowadzonych z JJY-em, a także do oglądania wysyłanych przez niego filmów i zapowiedział także odejście z Highlight. Seungri również odszedł z przemysłu rozrywkowego, opuścił Big Bang, a YG zakończyło jego kontrakt, ale wytwórnia też nie pozostała bez szkody, bo wycofał się jeden z jej największych inwestorów. I dodam też, że przypadek Junyounga jest na tyle poważny, że istnieją oskarżenia o przemoc seksualną oraz o odurzanie kobiet i nawet dzisiaj pojawiły się kolejne screeny z czatów KakaoTalk, w których Junyoung prosił CEO o żywe prezenty dla siebie. Ale nie tylko Seungri, JJY i Junghyun byli jedynymi celebrytami na tym czacie, ponieważ jak się okazuje, byli tam także Jonghyun z CNBLUE oraz Jongwoo z FT Island. Wytwórnia oczywiście jak zawsze na początku zaprzeczyła, ale koniec końców celebryci opuścili swoje grupy i przeprosili za wszystko. Ujawniono też fragment czatu, w którym Jonghyun wysłał zdjęcie śpiącej kobiety, a jeden z członków spytał, kim ona jest i dodał, że ma piękne ciało. Jonghyun za to chwalił się Junyoungowi, z iloma kobietami spał poprzedniego dnia i spytał, czy ma takich więcej. I podał też swój idealny typ, który został oczywiście zacenzurowany przez media, ale też spytał Junyounga, czy ma takie, które są młode, ładne i łatwo jest się z nimi zabawić. Tego jest naprawdę sporo, ale najgorsze jest to, że zarówno Big Bang, jak i CNBLUE, FT Island, JJY Band, to wszystko to są moje początki K-popu i w tym momencie jest mi po prostu niesamowicie wstyd za ten stary K-pop. Spędziłam jakieś 10 godzin na czytaniu tego wszystkiego, próbując ułożyć to w całość i powiem szczerze, że chciało mi się po prostu płakać, jak na to patrzyłam, bo nie mam pojęcia, jak do tego doszło, jak to jest w ogóle możliwe, jak to mogło się wymknąć spod kontroli i jak w ogóle można coś takiego zrobić. W internecie za to pojawia się coraz więcej filmów i ludzie komentują te wydarzenia. Na całym świecie media nie pozostają temu obojętne. Nawet polskie media i nawet TVN. Także Koreańczycy wypowiadają się na ten temat, nawiązują do korupcji w Korei, która powstała już dawno, a nie teraz. I cofają się do historii z 2010 roku, do reportera, który badał sprawę jednego z klubów w Gangnam i nagle w tajemniczy sposób targnął się na swoje życie, jednak wszyscy do tej pory uważają, że tak naprawdę było to upozorowane. Nawiązują do kolejnych lat, do 2015 roku, do sprawy korupcji, w którą była zamieszana była prezydent Korei Park Geun-hye i powierniczka byłej prezydent, czyli Choi Soon-sil, skazana na 20 lat więzienia za korupcję, albo płonący dom reportera, który zajmował się tą sprawą i o tym już wspominałam. Pojawiła się sprawa tak zwanego czerwonego kwadratu i tajemniczych targnięć się na życie młodych celebrytek, ale wszystkie posty na ten temat są masowo kasowane, autorzy dostają bany, a sprawa jest wyciszana przez media. I to jest bardzo interesujące. To jest rzecz, nad którą ludzie powinni się zastanowić, bo wyciągają ją na światło dzienne w tym momencie i nagle zaczynają myśleć, że być może te dziewczyny były wykorzystywane seksualnie, albo krzywdzone, albo zmuszane do sprzedawania własnych ciał. A ciekawostką jest też, że w momencie, kiedy odebrały sobie życie, były w tej samej jednej agencji. A teraz mamy przekupstwo policji, narkotyki, nierząd i zamieszanych w to idoli. I to jest dopiero początek tego, tak naprawdę, co zostanie ujawnione, ale nadal są ludzie, którzy bezgranicznie ufają swoim opom i ich bronią. Są ludzie, którzy bronią Seungriego, mówią, że nie powinien odchodzić z Big Bang, a odszedł tylko i wyłącznie po to, żeby bronić swojej grupy i wytwórni przed oszczerstwami. Nieważne, czy jest to przemoc seksualna, czy idol zrobił cokolwiek innego, nadal są ludzie, którzy po prostu takich osób bronią. Dużo osób nie bierze pod uwagę faktu, że osoby zamieszane są lub mogą być faktycznie winne i powinniśmy otworzyć oczy, każdy powinien otworzyć oczy, przestać ślepo patrzeć na te wytworzone przez znawców z branży rozrywkowej ideały, bo ten ideał, w którego ślepo się wpatrujemy, może nie być aż tak idealny, jak nam się wydaje. Koreańczycy mówią, że
Seungri zawiódł wielu fanów i nawet jeżeli przeprosił, to ciężko będzie mu wybaczyć, a niektórzy za to mówią, że nigdy nie mieli o nim zbyt dobrego zdania, a teraz jest po prostu jeszcze gorzej. Przyjaciele Jong Joon-younga za to się od niego odwracają. Znany youtuber zdjął ze swojego kanału wszystkie filmy z nim. Po prostu sprawa zaszła o wiele za daleko. Spytałyśmy także was, co sądzicie na ten temat i mamy tutaj kilka odpowiedzi. Na przykład bardzo przykra sprawa. Ofiarom współczuję. Nie ubliżając, ale Seungriemu coś odbiło. Chyba zdawali sobie sprawę, że wcześniej czy później mogło to wyjść. I tutaj się z tym zgodzę, bo jeżeli ktokolwiek robi takie rzeczy, to musi się liczyć z tym, że to nie zostanie w sekrecie do końca, bo to na pewno się kiedyś wyda. Kolejny komentarz. Przede wszystkim przeraża mnie ogrom całej tej sprawy. Skorumpowana policja, nielegalne sekstaśmy, narkotyki, morderstwo detektywa z 2010. Wszystko leci jak domino, pojawia się coraz to więcej teorii, doniesień. Myślę, że najważniejsze jest to, aby sprawcy zostali ukarani. Paulina za to pisze, że z każdym nowym artykułem robi się coraz to większe bagno. Jong Joon-young i te nagrania brak słów, te rozmowy z kakao, takie świnie powinny już dawno siedzieć za kratami i tam zgnić. Współczuję tym wszystkim kobietom, które się kiedykolwiek na któregokolwiek z nich natknęły. Jeżeli się zgadzacie, to oczywiście dajcie znać w komentarzach. I mam tutaj też inne komentarze, na przykład przykro, że takie rzeczy miały miejsce i jeszcze te oskarżenia o powiązania z tą sprawą z różnymi grupami K-popowymi. Duże zamieszanie się teraz zrobiło. Zamieszanie to jest całkiem dobre słowo, ale to, co się teraz dzieje, to jest coś większego. Pojawiają się też takie komentarze, że na początku chciałam bronić Seungriego, ale za dużo rzeczy potwierdza jego winę, więc po prostu dostał to, na co zasłużył. Jako idol jest, a raczej był, ponieważ odszedł z branży rozrywkowej, naprawdę dobry, ale jako człowiek wszystko zniszczył. Coś w tym jest. Jest też sporo komentarzy, w których piszecie, że to jest na tyle pokręcone, że czekacie, aż wszystko się wyjaśni, ale powiem szczerze, że jakbym ja osobiście, jakbym nie śledziła tego, co się dzieje, to bym po prostu się zagubiła jeszcze bardziej i nie wiem, czy przeczytanie końcowej wersji, jeżeli kiedykolwiek to zostanie wyjaśnione, pomoże. Ja mam na koniec tego filmu jedną myśl, bo dlaczego jak już cały świat zaczyna mówić o K-popie, w tym Polska, to musi to być ta czarna strona koreańskiego przemysłu rozrywkowego. Najpierw mieliśmy odbieranie sobie życia i niewolnicze kontrakty przy okazji sprawy z Jonghyunem SHINee, a teraz nagle mamy sutenerstwo, korupcję i przemoc seksualną. Chyba nie o rozpromowanie takiego K-popu nam chodziło. I naprawdę to jest jeden z tych momentów, kiedy ja po prostu mam ochotę czymś rzucić albo kogoś skrzywdzić i mam wrażenie, że to będzie ten cimuch. Mimo że go kocham, to po prostu nie mogę i muszę się po prostu na kimś wyżyć, bo to jest straszne. To, co się teraz dzieje, jest po prostu straszne. Dodajcie swoje zdanie o tej sprawie w komentarzu i do zobaczenia w następnym filmiku, a pewnie powstanie kolejny filmik na ten temat, bo podczas opracowywania tego wyszło 10 kolejnych newsów, więc jak widać, to się po prostu nie kończy. Do zobaczenia.